Ile kosztowała Cię podróż od wyjścia z domu do domu na obecny moment? Okej. Good? Dobra. Can you sit here? Good. Shukriya. Dzień dobry Państwu. Mam słuchawki ze względu na to, żeby dźwięk był lepszy. Herbatka u lokalnego koleżki też zamówiona. Słuchajcie, Q&A. Pytania i odpowiedzi odnośnie Indii. Nagrywam to z Bangladeszu ze względu na to, że nie było wcześniej ku temu przestrzeni. Jak wiecie, wszystko robię sam, więc odpowiadam. Na ile pytań uda się odpowiedzieć, na tyle się uda odpowiedzieć. Ruszamy. Krótko, zwięźle i na temat. Czy Indie przewartościowały Twoją zachodnią percepcję życia? Nie, moi drodzy. No, jest video. Spokojnie. Nie, moi drodzy, nie przewartościowało. Indie to nie pierwszy kraj, który jest wystrzelony w kosmos pod względem kulturowym i religijnym, więc tak na dobrą sprawę nie przewartościowało. Co oznacza kręcenie głową w Indiach i czy po czasie też tak robisz? Kręcenie głową w Indiach, jak ktoś do Ciebie mówi w ten sposób, oznacza, że masz tego kogoś atencję, że ten ktoś Ciebie słucha. Nie, tak nie robię. Bo żeby to robić, nagminnie trzeba by było się po prostu nauczyć, przyzwyczaić do tego. Czy byłeś świadkiem kolizji lub wypadku? Tak, byłem dwukrotnie. Dwóch tuk-tuków. Jak autobus wjechał mnie. Ile kosztowała Cię podróż od wyjścia z domu do domu? Na obecny moment, moi drodzy, od wyjścia z domu na obecny moment, do momentu, kiedy jestem w Bangladeszu, nawet już mogę zobaczyć, bo mam taką specjalną aplikację, w której sobie wpisuję. Już Wam pokazuję. I total 9256 zł. Czemu tak dużo? Ze względu na to, moi drodzy, że podczas tej podróży będzie kilka lotów. Również też zakupiłem nowy sprzęt, więc będzie lepsza jakość, moi drodzy, filmów. No i to wszystko kosztuje niestety. Jak wiecie bądź nie, wszystko tworzę sam, montuję, więc sprzęt, podróże też kosztują, więc też trzeba coś jeść, trzeba gdzieś spać. Ale przyznam szczerze, to jest chyba najwięcej, ile w miesiącu wydałem w swoim życiu. Ale żeby tworzyć lepsze materiały, po prostu trzeba inwestować. Czy będziesz gdzieś na Półwyspie Indochińskim? Niewykluczone. Plan podróży cały czas jest bardzo mocno taki flexible, więc zobaczymy. Bądź uważny i obserwuj. Kiedy powiesz stop takiemu podróżowaniu powiem stop, kiedy mi się znudzi. I tutaj nie ma żadnego innego argumentu. Na obecny moment daje mi to dużą satysfakcję, więc jestem tu i robię to, co robię. Jak żołądek daje radę? W takich warunkach. Żołądek nie daje rady w takich warunkach, moi drodzy. Żołądek dostaje bardzo mocno w kość, a tym samym ja też bardzo mocno dostaję w kość. Zmiana formy. W Pakistanie było bliżej ludzi, a w Indiach inaczej. Przecież Pakistan... w Pakistanie było bliżej ludzi. Ze względu na dwa aspekty. Autostop, no i autostop prowadzi Cię przez różne jakieś, nie wiem, dziwne miejsca. Dlatego też było tak blisko ludzi. Indie są inne pod względem podróżowania i też jest blisko ludzi, tylko w innym wymiarze. Idziemy dalej. Czemu tak rzadko podróżujesz z Haneczką? Z Haneczką podróżuję tak rzadko ze względu na to, że Haneczka ma inny pomysł na siebie i nie jest to podróżowanie bądź utrzymywanie się w 100% z podróżowania. Mordo, chwilka tutaj nagram, dobra? Temat Matki Teresy jest kontrowersyjny. Słuchajcie, zrobiłem odcinek o Matce Teresy, bo uważam, że jest to persona, o której warto powiedzieć i można ją porównać do Jurka Owsiaka. Dlaczego jest tak dużo hejtu na Matkę Teresę czy na Owsiaka? Ponieważ są to osoby, które działają na potężną skalę.
I czy ty byś był w stanie zebrać w przeciągu, nie wiem, miesiąca 1 000 000 złotych i dać te pieniądze szpitalowi? Prawdopodobnie nie. Ja też bym nie był w stanie prawdopodobnie tak szybko zebrać takiej kwoty. Chodzi o to, że takie persony, które działają na tak dużą skalę, w prosty sposób można demonizować i tak samo jak Sekielski, który szuka zawsze sensacji, w prosty sposób może złapać twoją uwagę. Więc pamiętaj, oglądając dokumenty o negatywnym punkcie widzenia odnośnie na przykład Matki Teresy, zastanów się, czy widziałeś pozytywną stronę tego tematu, dobra? Bo każdy autor pokazuje swój punkt widzenia. Idziemy dalej. Czy w Indiach próbowałeś przemieszczać się stopem? Odpowiedź brzmi nie. Z prostego względu, a mianowicie z tego względu, że ludzie są bardzo mocno natarczywi i ta podróż byłaby super wycieńczająca. Biorąc pod uwagę, że miałem problemy zdrowotne, żołądkowe, to podróż autostopem jeszcze bardziej by mnie dobiła. Czy w Indiach chcieli cię okraść? Szczerze to nie. Nie pamiętam, jakieś macanie po kieszeniach, coś takiego było, ale to szybko klaps po łapkach i po wszystkim. Jak kupujesz bilety? Słuchajcie, spontanicznie bardzo, ja nie jestem człowiekiem, który planuje, więc moje bilety są spontaniczne. Bardzo często przepłacam ze względu na to, że kupując bilet bardzo wcześnie, kilka miesięcy wstecz, wszystkie swoje plany są zdominowane. Ja nie lubię, kiedy moje plany są zdominowane, więc kupuję bilety często tydzień przed wyjazdem albo nawet kilka dni przed wyjazdem. Idziemy dalej. Jak szczepienia do Indii? Słuchajcie, ja nie jestem najlepszym przykładem podróżowania. Nie bierzcie ze mnie przykładu tego, jak ja podróżuję, bo ja przez kilka lat się dostosowałem do tego typu podróżowania. Szczepień żadnych przed Indiami nie zrobiłem. Miałem wcześniej szczepienia na przykład na dur brzuszny. Jeśli nie masz żadnego szczepienia na dur brzuszny, to polecam. Na blogu pisałem więcej o szczepieniach w Azji, do Azji, jak będziesz jechać. Ale przed tą podróżą nie robiłem żadnego szczepienia. Więc nie bierz ze mnie przykładu, albo nie oceniaj, bo nie tędy droga. Czy utrzymujesz kontakt z Hiszpanką z odcinków w Indiach? Tak, utrzymuję kontakt z Merychel jak najbardziej. Merychel jest na południu Indii aktualnie i ma się bardzo dobrze. Jak wytrzymujesz hałas uliczny i tylu ludzi? Nie wytrzymuję hałasu ulicznego. Bardzo mocno wpływa to na moje samopoczucie i na moje zdrowie. Czy dostępne są tam gumki i tabletki po? Oczywiście, że są i wszystko jest dostępne w aptekach. Niemniej jednak Hindusi bardzo mocno wstydzą się używać takich rzeczy. To jest trochę taki temat tabu tutaj, dlatego jest tak duża populacja. Czy można Cię wesprzeć? Tak, można mnie wesprzeć. Pod każdym filmem w opisie jest kilka opcji na wsparcie. Między innymi możesz mnie wspierać tutaj na YouTubie, tudzież wysłać darowiznę po prostu bezpośrednio. Czy wszędzie jest tam tak brudno? Z mojego punktu widzenia niestety odpowiedź brzmi tak. Z punktu widzenia Europejczyka brud jest tutaj super powszechny i może gdzieś na jakichś takich dzielnicach, gdzie żyją politycy, jest lepiej, ale taki kraj, taki obyczaj, no. Czy czuć niechęć do dawnego imperium? Moi drodzy, tutaj nikt nie rozmawia o dawnym imperium, tylko ludzie próbują przeżyć i ludzie, moi drodzy, próbują związać koniec z końcem. A jak ktoś próbuje przeżyć, to nikt nie myśli o tym, co było, czy dobrze było, czy źle było, bo już go to nie dotyczy praktycznie. Jak bardzo gorące są w łóżku dziewczyny w Indiach? Nie mam zielonego pojęcia. Mam dziewczynę, więc takich rzeczy nie próbuję. Jaki jest zapach ogólnie i czy ludzie śmierdzą? Zapach ogólny jest po prostu, co ja wam będę kłamać? Śmierdzi. Jak przyjedziesz prosto z czystego domu, z Polski, czystej, hermetycznej, to będzie cuchnęło jak cholera. Czy od ludzi śmierdzi? No śmierdzi, no. Jedzą ostre, pocą się, nie zawsze wypiorą bluzkę, więc no brudno, no. Brudno i śmierdzi, tyle.
temacie. Idziemy dalej. Czy Indie są dla każdego? Moi drodzy, Indie ewidentnie nie są dla każdego. Ze względu na to, że jest tutaj bardzo dużo ludzi, może to wprawiać naprawdę w zakłopotanie. Druga kwestia jest taka, że Indie pod względem takim higienicznym bardzo mocno niszczą. I człowiek hermetycznie mieszkający w Europie, przyjeżdżający tutaj, może zostać zgładzony. Tak to określę. Idziemy dalej. Ale warto spróbować, no przyjechać, zobaczyć. Jeżeli cię zgładzi, to cię zgładzi i tyle, no. To jest podróż, są doświadczenia, moi drodzy. Tutaj nie ma co się, wiecie, ograniczać. Czemu brak autostopu w Indiach? Kierowniku, one more chai, please, one more. Czekajcie, bo się zagadałem. Herbatę jeszcze u kierownika jedną wezmę. Jedna herbatka jeszcze u kierownika. I zaraz kontynuujemy. Dobra, ja sobie przeczytam, co tutaj mamy dalej. Okej, już widzę. 25 pytanie, ale idę jak burza, co? 25 pytanie. Kierownik tam zamieszał dobrze. Dycha dla kierownika. Nie, trzymaj, mordo. No dobra, kolega mi w prezencie dał, szukria. Kolega w prezencie dał herbatkę, nie chciał 10 taka. Trochę mi smutno, bo 10 taka to jest bardzo mało, dla niego to robota, ale tak mi odepchnął rękę, że nie byłem w stanie już tego dać. 25 pytanie. Czemu brak autostopu w Indiach? Tak jak powiedziałem wcześniej, autostop wymaga bardzo dużego nakładu energii i poświęcenia takiej atencji ludziom. Powiem wam szczerze, że autostop w Indiach jest realny jak najbardziej, ale trzeba bardzo dużo energii, a biorąc pod uwagę, że wszystko montuję, nagrywam, montuję, wrzucam, opisuję, graficznie oprawiam sam, powiem wam, że przy tak dużej intensywności odcinków publikowanych muszę dbać o zdrówko i muszę dbać też o energię i wypoczynek. Przy autostopie, po tygodniowym autostopie w Indiach i spaniu pod namiotem, miazga. Musiałbym później 2 tygodnie odpoczywać. 25, 26. Czy kobieta w Indiach jest bezpieczna? Kurczę, to jest dość ciekawe pytanie. Wiecie dlaczego? Bo powiem tak, tu jest ciepło, jedzenie jest relatywnie tanie, więc ludzie mają energię. No i z mojego punktu widzenia mężczyźni, a jest ich cała masa, są bardzo często napaleni. Patrząc, podróżując ze swoją koleżanką Hiszpanką, chodząc za nią, widziałem wzrok Hindusów. No po prostu powiem wam, że jak magnes na jej poślady. W ciągu dnia myślę, że okej, wieczorem sugerowałbym jednak większą ostrożność. No i na pewno żadnego alkoholu wieczorem. Dobra? Podróży, alkohol tylko w bezpiecznych miejscach ze sprawdzonymi ludźmi. Więc najlepiej przyjedź z mężczyzną, ponieważ Hindusi respektują po prostu mężczyznę, nie? Jeżeli jesteś z mężczyzną, respektują i wiesz, nie będą cię zaczepiać na pewno. Idziemy dalej. Czy masz zamiar wrócić do Indii? Czy mam zamiar wrócić do Indii? Powiem tak. Siema dziku. Siema dziku. Czy masz zamiar pojechać do Indii? O kurde, jaki młody. Słuchajcie, powiem tak. Nie mówię nie. Życie jest przewrotne i na dobrą sprawę nie wiadomo, co się wydarzy. Więc zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Indie na obecny moment po tej serii 21 odcinków, które macie na kanale, powiem wam, że zmęczyły mnie. Dlatego też nie kontynuowałem Indii dalej. Więc inshallah, czyli jeśli Bóg pozwoli, to wrócimy do Indii i nagrywać kolejne odcinki. Idziemy dalej. Czemu tak mało transmisji na żywo, dziku? A już mówię. Transmisje na żywo wymagają też zaplanowania. Zaplanowanie tej transmisji, przemyślenia koncepcji, posiedzenia godziny, pogadania godziny przed tą kamerą.
a ja przez godzinę jestem w stanie zmontować minimum jeden odcinek na kanał, więc ja muszę po prostu wybierać, więc faktycznie no, na transmisjach jest spoko, bo mamy kontakt, możecie mi dać napiwek i super, ale też biorę pod uwagę, że czekacie na odcinki, więc stawiam na odcinki, po prostu no. Czas, muszę po prostu ogarniać czas. Czy ludzie, to jest fajne pytanie, to jest świetne pytanie. Czy ludzie w Indiach skradli twoje serce? I tutaj odpowiem tak albo nie. I odpowiedź brzmi nie. Wiecie, że podróżuję dużo w różne części świata, bardzo często do krajów mało turystycznych i mówię tak, i mówię z otwartością, że kochani, Hindusi i inne nacje występujące w Indiach nie skradły mojego serca. Nie są to ludzie, powiedziałbym, tacy, wiecie, tacy super otwarci, są przyjaźni, są ciekawi ciebie, ale to w moim poziomie tak jakby podróżowania nie. Odpowiedź brzmi nie. Czy jakiś czarek chciał cię ugryźć, czy chciał mi uwalić nogę? Odpowiedź brzmi nie. Były takie czareczki, które szczekały i chciały mnie, wiecie, tak trochę nastraszyć, ugryźć mnie za sandał, ale żadnemu się nie udało, na szczęście. I powiem wam szczerze, że jestem zdumiony, że to jest taka sytuacja, że nikt mnie nie przyatakował, ponieważ czarków jest bardzo dużo. Czarków jest bardzo dużo i tego się bardzo boję. Wiecie, że ja boję się psów bezpańskich. No i w Indiach to było największa moja obawa, bezpodstawna w jakimś stopniu, ponieważ te wszystkie psy w Indiach są zdominowane przez człowieka. Czy jakieś dziewczyny próbowały się z tobą umówić? Też ciekawe. Jako obcokrajowiec w Indiach jesteś atrakcyjnym kąskiem, ale nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Ja nie próbowałem się umówić z żadną hinduską z przyczyn jasnych, ze względu, że mam dziewczynę, ale rozmawiając z koleżkami, którzy przyjeżdżają do Indii, a są singlami, mówią, że nie jest to takie proste. Nie jest to takie proste, bo hinduski, które nie mają szkoły, nie znają angielskiego, więc bariera językowa. A hinduski, które znają język, są nieśmiałe często. Więc no powiem wam, że w tej kwestii słabo. Idziemy dalej. Ile razy wdepnąłeś w gówno? No dobre pytanie. W gówno wdepnąłem setki razy. Mój sandał można nazwać już gównianym sandałem. Takie są Indie. Krowy na każdym rogu. Gówno wszędzie. Więc jeżeli przez 2 tygodnie pobytu w Indiach nie wdepniesz w gówno, to masz u mnie dobry obiad. To jest praktycznie niemożliwe, moi drodzy. I tak wdepniesz. Tylko pytanie, czy wdepniesz po pas, czy wdepniesz tylko butem? Czy Indie na pierwszą podróż to dobry pomysł? No co wy, moi drodzy, nie. Indie na pierwszą podróż to nie jest dobry pomysł. Z 2 względów. Pierwszy wzgląd, populacja. Ludzi jest ogromnie dużo. I możesz się po prostu zrazić. Druga kwestia, higiena. Brud, smród i mogiła. Jak się zrazisz raz, to później już możesz mieć skrzywiony obraz Azji i możesz ogólnie bać się później jechać w tą stronę świata. No i zamkniesz swoją percepcję na Europę, załóżmy tylko. Więc nie, Indie nie są dobre, nie polecam. Polecam stopniowo zacząć podróżować. Idziemy dalej. O kurde, ile pytań, ja cię kręcę. Panowie, spocony jestem. Idziemy dalej. Czy chciałbyś mieć żonę hinduskę? O kurczę, nie chciałbym mieć żony hinduski. Nie chciałbym mieć żony z Bangladeszu, nie chciałbym mieć żony z Pakistanu. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Różnice kulturowe
różnice religijne, różnice tradycji. Moi drodzy, miłość miłością. Motyle w brzuchu kończą się, nie wiem po jakim czasie u mnie. Nie pamiętam. W każdym bądź razie, sytuacja jest taka, kiedy kończą się motyle, przychodzi tak zwana szara rzeczywistość i wychodzi to, kto jaki jest. I czy chcesz, czy nie chcesz, takowa kobieta z innej kultury będzie miała inne oczekiwania. I pewne rzeczy jej się nie będą podobały w Europie. Mało kiedy osoba z innego kręgu kultury będzie na tyle w stanie być elastyczna, żeby się dostosować do ciebie, do Europejczyka, co wymaga naprawdę dużych wyrzeczeń. Nie chciałbym, za dużo roboty. Co z pieniędzmi w Indiach? Jaki wybierasz? Dolary, karta? Oczywiście, moi drodzy, bankomaty, najbezpieczniejsza opcja. W aplikacji zawsze wyłączamy wypłaty zgodnie z lokalizacją, że jak ktoś ci zeskanuje kartę i będzie chciał w jakiejś lokalizacji innej wyciągnąć ci hajs, to żeby ci powiadomiło i żeby tego nie mógł zrobić. Więc wszystko w bankomatach, wybieramy konkretną ilość gotówki, nie jakieś tam miliony, żeby nie mieć zbyt dużo hajsu, więc bankomaty jak najbardziej w Indiach. Misiu, misiulku, drogi, ile ty masz lat? 3 lata i ty już żebrasz. No, piękna mordka z ciebie, piękna mordka. No tak to jest na ulicach i w Indiach jest tak samo, moi drodzy. Czy wszystko robisz sam? Tak, wszystko robię sam, począwszy od nagrania, które teraz robię, po zmontowanie, po wrzucenie do internetu, po promocji tego na kanałach, więc nikt mi w tym nie pomaga. Przepraszam, Haneczka mi pomaga, moja dziewczyna, w wysyłaniu książek. Jeżeli zamówisz coś na sklepie jaktodaleko.pl, na przykład książkę, koszulkę czy cokolwiek innego, to Haneczka to pakuje i wysyła. Więc Haneczka mi bardzo dużo pomaga. O, wody dla dzika. Koleżka tutaj się napić wody przyszedł. Czy Indie lądują w top 3 ulubionych krajów? Słuchajcie, z czystym sumieniem mówię nie. Po prostu nie, no. Indie są ciekawe, barwne, interesujące, ale nie jest to kraj, który bym umieścił w swojej topce. Ewidentnie nie. Czemu Haneczki nie było z tobą w Indiach? Powiedziałem już wcześniej, tak jak wspomniałem, Haneczka, moi drodzy, ma inny plan na siebie. Haneczka nie żyje w 100% z podróżowania. Haneczka chce się rozwijać w branży hotelarskiej, chce się rozwijać w branży managementu, kierowania ludźmi, zarządzania zasobami ludzkimi. To jest dziewczyna, która potrafi ogarniać ludzi, to jest dziewczyna, która potrafi robić biznes. A to jest też dziewczyna, która lubi podróżować, ale niedługo i nie tak, żeby robić z tego filmy. Nie czuje się zbyt swobodnie przed kamerą, co widzieliście, ale stara się do tego przyzwyczaić ze względu na mnie, więc to jest bardzo miłe i takie no kochane, prawda? Czemu wrzucasz tak często odcinki? Czy dasz radę utrzymać takie tempo? Wiecie co? Póki daję radę, montuję. Przyznam szczerze, że dla mnie podróż bez kręcenia filmów traci sens. Ja wiedząc, że jadę w podróż, odkrywam, mogę się dzielić podróżą, dzielić tym, co zobaczę, tym, co przeżyję z wami, daje mi tak jakby dodatkową motywację i wiatr w żagle. I dzięki temu podróżuję dłużej i dzięki temu mam taką super motywację do tego, żeby tworzyć, żeby to wszystko montować. Więc póki jestem w stanie, daję radę, to tworzę i cieszę się razem z wami, więc z każdej łapeczki, komentarza, udostępnienia bardzo się cieszę, bo kanał rośnie bardzo pomału, wiecie o tym. Jestem na YouTubie od 2015 roku, więc to jest 7 lat. 7 lat zajęło, żeby być w tym miejscu, w którym jestem, nie? Żeby być z wami tutaj. Moi drodzy, to było ostatnie pytanie. Bardzo wam dziękuję za wszystkie nadesłane pytania, za ciekawość świata i za to, że jesteście razem i oglądacie program podróżniczy Jak to daleko. Ja was serdecznie pozdrawiam z Bangladeszu i zapraszam do obejrzenia nowej serii Jak to daleko w Bangladeszu. Kochani, trzymajcie się, serdeczności, dbajcie o siebie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!